Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane, to już chyba 50 odcinek, nawet miałem coś zrobić specjalnego na 50 odcinek, ale w sumie się jakoś rozmyło. Dzisiaj zajmiemy się grą The Pandora Directive. Jest to, powinienem powiedzieć, że druga część przygód Texa Murphy'ego po Under a Killing Moon, ale tak naprawdę jest to czwarta część, ponieważ dwie pierwsze, Martian Memorandum i Mean Streets, nie pojawiły się w To było grane i raczej się nie pojawią, ponieważ nie wyszły wersje płytowe, tylko wersje dyskietkowe, a w To było grane, no wszystkie gry staram się, żeby były na płytach. The Pandora Directive jest, można powiedzieć, bezpośrednią kontynuacją Under a Killing Moon. Ponownie spotykamy się z tym samym bohaterem, z tymi samymi bohaterami pobocznymi, których spotkaliśmy w Under a Killing Moon, no ale oczywiście jest nowa zagadka, nowa fabuła, którą Tex Murphy będzie starał się rozwiązać. O ile pierwsza część Under a Killing Moon była, można powiedzieć, w pewien sposób przełomowa i to, co było w niej przełomowe, dla tych, którzy nie oglądali pierwszego odcinka Under a Killing Moon, przypomnę, dość ciekawy silnik 3D, który wykorzystywał jako jeden z pierwszych silników w komputerowej rozgrywce teksturowane modele 3D. Na długo jeszcze przed tym, zanim pojawił się Quake, także ortodoksyjni gracze uważają właśnie, że Under a Killing Moon był pierwszą grą, która zaoferowała silnik 3D z renderowanymi poligonami. Natomiast Pandora Directive jest bardzo twórcza, ponieważ nie starano się tutaj naprawiać tego, co było dobre w Under a Killing Moon i po prostu wrzucono ponownie ten sam silnik, troszkę go usprawniając, dodając nową fabułę, nowe scenki, no i wypuszczając to na rynek. Co ciekawe, jeżeli pamiętacie film o Under a Killing Moon, była tam informacja, że warto mieć, właściwie było porównanie grafiki na 4 MB RAMu i na 16 MB RAMu. Tutaj już tego nie było, ponieważ gra została wydana w 1996 roku, a wtedy trzeba przyznać, że technika komputerowa bardzo galopowała. Teraz to jest, można powiedzieć, taka lekka stagnacja, ale wtedy naprawdę grafika i te wszystkie technologie galopowały na łeb na szyję, także to się zmieniało właściwie z tygodnia na tydzień. Ludzie mieli coraz lepsze komputery. No i oczywiście, żeby odpalić Pandora Directive, już nie trzeba było pisać, że trzeba mieć 16 MB RAMu, także w tamtych 96 roku już można powiedzieć, że było to mniej więcej takim standardem w domowych komputerkach. Ok, o czym jest fabuła? Ponownie wcielamy się w Texa Murphy'ego. Tym razem fabuła, słuchajcie, dotyczy odnalezienia naukowca, który pracował w Roswell przy rzekomym statku kosmicznym, który rozbił się w Roswell. Jeżeli jesteście fanami, nie wiem, Strefy 51, Archiwum X, to na pewno wiecie, o co chodzi. Gra sprytnie łączy różne wątki właśnie takie kosmiczne i całkiem nieźle całkiem nieźle ta fabuła się wpisuje w cały klimat. To, co muszę przyznać jednak, że mi się nie podobało, to, że w Pandora Directive jest bardziej grą poważną. Under a Killing Moon było taką komediową dosyć grą. Przypominam, że Tex Murphy jest prywatnym detektywem i było sporo takich wygłupów, śmiesznych wstawek, natomiast Pandora Directive jest tego o wiele mniej. Gra jest bardziej stonowana, bardziej taka poważna i muszę przyznać, że nie do końca mi się to podobało. Ponownie ten sam, tak jak mówiłem, engine, czyli chodzimy po lokacjach w trybie 3D, możemy kucać, oglądać, podnosić głowę w górę, podnosić w dół. Dzisiaj to oczywiście jest normalne w grach FPS czy FPP, ale w tamtym czasie to było naprawdę nowatorskie i to, że mogliśmy na przykład wejść pod stół, który był trójwymiarowym obiektem, było naprawdę nowatorskie. Muszę przyznać, że w 1996 roku, kiedy grałem pierwszy raz Pandora Directive, nie za bardzo mi przypadła do gustu, z tego względu, że nie byłem ogar z języka angielskiego i nie do końca rozumiałem fabułę. Zresztą, tak jak większość gier przygodowych w latach 90., gdy nie rozumiałem fabuły, to po prostu klikałem jak najszybciej, żeby przewijać dialogi, często nie wiedząc właściwie, o co chodzi, a ciesząc się jedynie z filmów, z oglądania wstawek filmowych. I to jest właśnie tutaj gra bryluje pod tym kątem, ponieważ właściwie cała gra oprócz tego engine'u 3D jest zbudowana z wstawek filmowych. Oglądamy ich całe masę. Dialogi naszych bohaterów, to wszystko oczywiście jest w formie filmów i w 1996 roku, gdy był boom na CD-ROM,
tego typu gry święciły triumfy. Każdy tylko oglądał, żeby gra była na jak największej ilości płyt, no bo to oznaczało, że jest tam najwięcej filmików i wtedy ludzie właśnie się tym jarali, filmikami w grach. Dzisiaj jaramy się grafiką, technikaliami, ale kiedyś gracze jarali się właśnie scenkami, czy to z aktorami, czy renderowanymi, ale oczywiście filmikami. No dobra, powiedziałem o fabule. Słuchajcie, jeszcze na temat aktorów. Powiemy tutaj na krótko. Pojawia się paru aktorów mniej lub bardziej znanych. Chyba najbardziej znany jest ten gość, Barry Corbin, który pojawił się w Przystanku Alaska. Grał tam jedną z głównych chyba ról. Kevin McCarthy, też znany chyba z jakichś seriali kryminalnych z lat 80. albo i 70., ciężko mi powiedzieć. No i Tania Roberts, której niestety nie znam i nie wiem kto to jest, także chociaż powiedziałem jakbym znał, ale oczywiście nie wiem kto to jest. Słuchajcie, samo pudełko Pandora Directive jest całkiem fajnie wykonane, cały ten napis Pandora Directive jest lekko wypukły, nie wiem czy to będzie widać, chyba nie. Także całkiem nieźle to zostało wykonane. Jeszcze wspomnę, gra składa się z 10 rozdziałów, czyli z 10 dni, na które pokonujemy jako Tex Murphy. I to co jest ciekawe, gra oferuje 8 zakończeń, jednakże w odróżnieniu od wielu gier w tamtych czasach, gdzie zakończenie wybieraliśmy na sam koniec rozgrywki, tutaj wzorem Heavy Raina czy Beyond, Dwie dusze, pracujemy na to całą grę, żeby obejrzeć jakieś zakończenie. I to jest dosyć ciekawe, że na długo zanim się pojawił Fahrenheit, zanim się pojawił oczywiście Heavy Rain i inne Beyond, Access Software zaimplementował coś takiego, że w trakcie gry, w zależności od tego co zrobimy, zapracujemy na inne zakończenie. Można było mieć całkowicie dobre zakończenie, że wszyscy przeżyli, Tex Murphy był bohaterem, a można mieć totalnie złe zakończenie, gdzie wszyscy zginęli, Tex Murphy okazał się najgorszym sukinsynem, jakiego mogliśmy spotkać. No i to było myślę dosyć nowatorskie i jeżeli chciało się obejrzeć inne zakończenie, no to trzeba było całą grę, słuchajcie, grać od nowa, wykonując pewne czynności inaczej traktując osoby, z którymi rozmawiamy. No i dzięki temu uzyskiwaliśmy inne zakończenie. Także warto wspomnieć, 8 zakończeń to jest dosyć taka znamienna, taka warta zapamiętania rzecz przy tego typu grach, bo było to naprawdę dosyć nowatorskie rozwiązanie. Ok, zobaczmy co jest w pudełku. Pudełko, jak widzicie, tak jak mówiłem, jest dosyć fajnie wykonane, jest dosyć ciężkie. Ale najlepsza pudełko tak naprawdę jest w Overseer, czyli w 5. części Texa Murphy'ego, o której Wam powiem kiedy indziej. Nie chcę tutaj zdradzać, co jest w 5. części, ale oczywiście dojdziemy do tego. W środku białe pudełko, nic specjalnego. Natomiast słuchajcie, w pudełku, oprócz dość ciekawej instrukcji, która ma dosyć dziwny rozmiar, oczywiście czarno-biała, same informacje, aczkolwiek z tyłu na instrukcji dostajemy całą klawiszologię gry, co jest fajnym featurem. No i oczywiście płyty, ponieważ gra była wydana na 6 płytach. Nie pobiła ona wielkości gier wydanych na CD. Przypominam, największą była Black Dahlia na 8 płytach, na drugim miejscu Phantasmagoria na 7. Natomiast Pandora Directive zajmował całkiem zacne 3. miejsce na 6 płytach, chociaż tych gier na 6 płytach pojawiało się oczywiście więcej. Tworzę. Całe fajnie zrobione to, że pudełka są zbiorcze, nie jest każda płyta osobno, także całkiem fajnie to było wykonane. I drugie pudełko też zbiorcze, płyty 4, 6, też w takich fajnych pudełkach. No i słuchajcie, to wszystko, nic więcej w pudełku nie było, dosyć trzeba przyznać niewiele, ale myślę, że content zawarty na płytach w 100%, właściwie to tak ustawię, w 100% potrafił zadowolić. Niemniej jednak muszę przyznać, że gra jest bardzo nierówna pod kątem trudności. O ile przez pierwsze 7 dni udało mi się spokojnie przejść nawet tylko od czasu do czasu zerkając w opis, o tyle ostatnie dni 8 i 9 są tak wściekle trudne, że trzeba mieć chyba, nie wiem, IQ
Einsteina, żeby rozwiązać te zagadki. Naprawdę zagadki w ostatnich dniach są tak koszmarnie trudne i w czasach, gdy wyszła ta gra w 96 roku, gdy nie było jeszcze internetu, ludzie po prostu zarzucali tą grę, ponieważ nie mogli jej skończyć, bo było to tak wściekle trudne. I zagadki, które tak naprawdę nie polegają na dedukcji, czyli nie, że musimy znaleźć coś i wydedukować, a bardziej na szczęściu i jakichś takich umiejętnościach, można powiedzieć, całkowicie randomowych. Także no, muszę przyznać, że tutaj źle to wypadło i te zagadki, które dotykały, które były w Pandora Directive, były naprawdę trudne przy końcu i tylko najbardziej zaciekli gracze tą grę udało się skończyć. A ci, co skończyli bez opisu, to już w ogóle chyba po prostu alfa i omega. Bo gra, muszę przyznać, jest dosyć trudna. Niemniej jednak fabuła wciąga, jest ciekawa. Mamy nawiązanie, tak jak mówiłem, do Obcych. Mamy nawiązanie do słynnego filmu z operacją rzekomą na Obcym, który mogliście kiedyś może słyszeć bądź widzieć jakiś fragment, taka czarno-biała. Także jest to tutaj całkiem nieźle wplecione w fabułę. No i na koniec pytanie, kochani, czy grać? Przygody Texa Murphy'ego są dosyć specyficzną grą. Ciężko mi powiedzieć, że mogę polecić, ponieważ jest to gra osadzona w przyszłości, jednakże czerpiąca z takich gier typowo detektywistycznych i z filmów takich opartych na detektywach jak Sokół Maltański czy nie wiem, chociażby Casablanca. Także tutaj ciężko mi powiedzieć, ciężko mi polecić tą grę wszystkim. To jest bardzo specyficzny tytuł. Nie do końca wszystkim musi się spodobać połączenie właśnie takiego klimatu detektywistycznego z przyszłością, tak? Ponieważ gra dzieje się w przyszłości po III wojnie światowej, także jest to dosyć dziwne połączenie. Niemniej jednak jest specyficzny klimat, znalazł sporo fanów i aktualnie z tego, co się widziałem na Kickstarterze, Chris Roberts zebrał chyba, nie Chris Roberts, nie pamiętam jak się nazywał ten główny bohater, nie chcę tutaj mówić, ale to nie był Chris Roberts. Chris Roberts był oczywiście od Wing Commandera, nieważne, czy Chris Jones, zebrał fundusze na kolejną część przygód Texa Murphy'ego i kolejna gra, która powstanie, także będzie filmem interaktywnym, także warto na to zwrócić uwagę. Niemniej jednak dla fanów przygodówek pozycja obowiązkowa. Dla osób, które lubią na przykład takie detektywistyczne gry, detektywistyczne filmy, takie stare filmy o detektywach, myślę, że pozycja obowiązkowa i kultowa. Dla innych raczej nie polecam. Jeżeli jesteście ciekawi, zobaczcie sobie na YouTubie, jak to wygląda. Może złapiecie bakcyla, może nie. Jednakże musicie się liczyć, że większość gry spędzamy oglądając wstawki filmowe, gdzie rozmawia ze sobą dwóch bohaterów. Jest mniej takiej akcji, jak teraz gry są napompowane akcją, natomiast te przygodówki z lat 90. były mniej napompowane akcją, a więcej dialogami, rozmowami i takim dedukowaniem, co właściwie dalej zrobić. Gry były po prostu takie wolno się toczyły, wolno się w to grało, w odróżnieniu od dzisiejszych tytułów, także zostawiam ten wybór oczywiście Wam. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.